Witam wszystkich. Pierwszy filmik z serii po co w ogóle zbierać te serwery? Od czego zacząć? Do czego to służy? Jak to się u mnie zaczęło? No, wszyscy wiemy, ostatnie czasy generalnie nastały niespokojne czasy. Najpierw dotknęła nas pandemia. Przez 2 lata mieliśmy lockdowny, nie lockdowny, zamknięcia biznesów i tak dalej. Potem generalnie wojna na naszej wschodniej granicy, inflacja na poziomie 18%, cały czas i teraz i wcześniej dodruk pieniądza. Teraz w ostatnich czasach na pewno wszyscy słyszeli o kryzysie sektora bankowego. Jeszcze do nas, do Polski nie dotarło, ale kto wie, może i do nas dotrze, bo teraz w tych czasach globalizacji wszystkie te naczynka są połączone. Więc w takich właśnie czasach każdy szuka bezpiecznej przystani, aby ulokować swoje środki, aby zabezpieczyć je w czasie tak naprawdę. I właśnie to daje mi srebro. Jak zastanawiałem się, jak powiedzieć to jednym słowem, to właśnie bezpieczeństwo. Odkąd jakby część moich oszczędności mam właśnie ulokowanych w srebrze, czuję się bezpiecznie. I jakie są tego powody? Teraz może powiem. Numer 1, srebro to jest w ogóle metale szlachetne. To jest bardzo dobry walor przetrzymujący wartość pieniądza w czasie. Taki slogan wszędzie powtarzany i mówiony, ale jest to prawda. Nie będę tutaj wrzucał, jest takie znane zdjęcie o możliwości zakupienia za ile kosztowała uncja złota w 1919-20 roku, ile kosztuje teraz i ile musielibyśmy wydać na samochód. No i osoba, która w tym 1920 roku przetrzymała wartość tego samochodu w złocie, nadal może kupić samochód, a osoba, która przetrzymała w pieniądzu, niestety już nie. To, co mnie przekonało do srebra, nie oszukujmy się, niski próg wejścia. Wiadomo od razu, jak zastanawiałem się, w co ulokować swoje środki, pomyślałem o złocie. Natomiast nie oszukujmy się, nie każdego stać na wejście w tym momencie o 8,5 tysiąca albo i więcej nawet w niektórych przypadkach włożyć od razu w złoto. A srebro jest na tyle fajnym aktywem, że jest ono dostępne dla każdego. Można sobie powolutku, nie wiem, nawet od 200 zł zacząć, kurde. Nawet po jednej uncji te 100-120 zł co miesiąc odkładać i powolutku w ten sposób zbierać stok srebra. Warto wtedy zastanowić się i sprawdzić Gold-Silver Ratio. Jest to wskaźnik, o którym pewnie będę mówił jeszcze w innych tam filmikach. Natomiast teraz tylko napomknę, który pokazuje, ile uncji srebra kosztuje 1 uncja złota.
No i w zależności od tego, na jakim poziomie jest ten wskaźnik gold-silver ratio, albo inwestujemy w srebro, albo w złoto. Mówię, będzie o tym inny filmik. Co ważna rzecz. Inwestycja w srebro fizyczne, nie w żadne ETF-y papierowe, tylko fizycznie, tak żeby mieć właśnie ten kawałek metalu w dłoni. Wtedy czuć to bezpieczeństwo. Bardzo dobry teraz przykład właśnie tego kryzysu bankowego. Ludzie rano obudzili się, poszli do banku wypłacić swoje pieniądze, a bank mówi, no sorry, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi? W tym samym czasie ja, jeżeli potrzebuję, biorę sobie, to jest mój bank, biorę te srebro, mogę iść czy do dealera, żeby je spieniężyć, czy wrzucić na rynek wtórny, natomiast ja je fizycznie mam. Ono jest u mnie, nikt nie decyduje o tym, czy mi je wypłaci, wyda, ile ono kosztuje. No, gęstość kapitału. To jest też jeden z punktów, który mnie bardzo przekonał, dlatego że właśnie w niespokojnych czasach, przykładowej wojnie, łapiemy sobie taką tubę. Tu akurat srebra, ale przykładowo, gdyby mieć złoto jeszcze większą gęstość kapitału ma, łapiemy sobie taką tubę i możemy jechać z nią gdzie chcemy. I mamy w tym podstawowe jakieś pieniądze, łapiemy sobie kilka takich tubeczek i mamy na szybki start gdzie indziej. Warto też generalnie w takich kryzysowych sytuacjach pamiętać o tym, że srebro, to co mnie przekonuje, jest troszkę, dużo tańsze niż złoto, natomiast nie zapłacimy uncją złota za chleb, a taką uncją już srebra jak najbardziej. Są teraz generalnie w dzisiejszych czasach kraje, w których powrócono do takiego do barterowej wymiany lub gdzie się płaci złotem i srebrem za podstawowe zakupy. Wenezuela teraz na przykład. To, co mnie też przekonuje do sreberka, to to, że srebro jest zdecydowanie bardziej niż złoto metalem przemysłowym. Wykorzystywany teraz jest boom na nowe technologie w stylu fotowoltaika, nowe technologie w stylu samochody elektryczne i w tą stronę zmierza świat, że one będą rozwijane. A właśnie w tych technologiach wykorzystuje się srebro. I srebro będzie coraz bardziej potrzebne. Będzie go potrzeba coraz więcej, a nie oszukujmy się, wcale nie wydobywa się go więcej. Wręcz przeciwnie. Kopalnie srebra, tego dostępnego, takiego, które jest opłacalne w wydobyciu, jest coraz mniej. Coraz mniej jest złóż. To już na mądrzejszych filmikach można posłuchać na ten temat. Taki krążek generalnie bardzo łatwo spieniężyć, a trudniej wydać. To, co mnie też przekonuje, to, że zbierając sobie na jakiś, nie wiem, w dłuższej perspektywie, czy na emeryturę, czy na jakiś inny cel inwestycyjny, nie wiem, samochód, działkę budowlaną, kredyt spłacić, zbierając takie krążki, takie monety srebrne, nie mamy tej pokusy, żeby w każdym momencie sobie je złapać i wydać. Możemy śmiało je odkładać i skapitalizować dopiero wtedy, jak uzbieramy na ten wymarzony cel. Ważne też jest dla mnie to, że o tym też już tysiące filmików było, ale hobby. Potrzeba zbieractwa taka u mnie istnieje. Generalnie w różne i dziwne rzeczy często zbierałem, a to, co mnie bawi i cieszy w tym hobby,
to to, że inwestuję pieniądze w pieniądze. Czyli tak naprawdę trochę sobie wydaję, a cały czas mam pieniądze, które z czasem mogą tylko wzrosnąć. Pamiętajcie, srebro to jest też taka inwestycja długoterminowa. Można na niej zarobić w dzisiejszych czasach, gdzie mamy takie niespokojne wzrosty, spadki, no przez te wszystkie czarne łabędzie i różne dziwne wydarzenia na świecie. Można na nim zarobić. Natomiast, no nie oszukujmy się, zarobicie więcej na akcjach, na giełdzie, nawet kryptowalutach, czy obligacjach. Teraz nawet te obligacje skarbowe indeksowane inflacją. To są rzeczy, na których zarobicie więcej, ale na srebrze jest bezpieczniej. Raczej srebro nie straci nigdy tej wartości do zera, a raczej uważam, że będzie tylko rosło. No ale to jest mój punkt widzenia. Już nie będę mówił, że to nie jest porada inwestycyjna, ale tak jest, to jest mój punkt widzenia. Ja wierzę w srebro, będę jeszcze inwestował w srebro. No i powolutku sobie odkładam go coraz więcej, coraz więcej. Dobra, chyba czas kończyć, bo filik mi się przeciąga. Mogę o tym kurde mówić jeszcze wiele. Natomiast dziękuję na razie za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do końca, dajcie kciuka w górę. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie. Dzięki temu będę wiedział, że filmik przypadł wam do gustu i że powinienem kręcić dalej. Dziękuję bardzo i na razie do następnego.